Jakieś 30 lat temu na australijskich drogach grasował morderca, który polował na autostopowiczów takich jak ja. Na imię miał Ivan Milat i no, dopuścił się niestety w swoim życiu 7 morderstw właśnie autostopowiczów. Na szczęście został już złapany, ale powstał jakiś czas temu film o nazwie Wolf Creek. Nie widziałem całego filmu, znaczy nie widziałem w ogóle filmu, widziałem tylko zwiastun i już na podstawie zwiastunu mogę stwierdzić, że jest to raczej taka, wiecie, no takie kino raczej średnie, nie powiedziałbym alternatywne, po prostu średnie, ale najwidoczniej ludzie w Australii się tego trochę naoglądali i ilekroć kogoś spotykam i opowiadam, że jadę autostopem, wszyscy mówią no to bardzo niebezpieczne, nie rób tego w Australii. Dojechałem właśnie dzisiaj z Canberry do Kumy, która jest ostatnią większą miejscowością wypadową do góry Kościuszki. Na 3 stopy, czekając maksymalnie 10 minut. Wszystko idzie tutaj bez problemu, także no, działa, autostop działa. Ja idę do sklepu zrobić sobie zakupy, bo jutro wchodzę na szczyt. Idę łapać stopa na Thredbo, czyli na taką wioskę już w górach, właściwie miejscowość wypadową na górę Kościuszki. No i powoli uciekam z Kumry. I tak sobie jeszcze przypomniałem, że tutaj pani w informacji turystycznej chyba jako jedyna potrafiła wymówić poprawnie górę Kościuszko. Mówiła coś w stylu Mount Kosiuszko. To i tak jest naprawdę wybitnym osiągnięciem, bo tutaj Australijczycy nazywają ją Mount Kosciuszko. I nie wiem co w ogóle ma wspólnego Kosciuszko z Kościuszko, no ale ważne, że chociaż tutaj w okolicy wiedzą skąd bierze się nazwa i jak ją mniej więcej wymawiać. Swoją drogą nawet sobie pani zaznaczyła, że przyjechałem z Polski, bo dla nich to bardzo ważne, że tutaj z Polski Edmund Strzelecki, który jakby no, pierwszy wszedł na tę górę i tak ją nazwał. Także no, góry australijskie pełne są polskich korzeni. Koniec sucharów, bo znowu wymyślam bzdury. A już się robi późno i trzeba iść snopa złapać, bo jeszcze przede mną jakieś 90 km. No właśnie dotarłem na kemping. To będzie moja pierwsza noc w australijskim buszu. Ale chyba nie w takim buszu, bo no dużo tutaj ludzi dookoła, mnóstwo samochodów, kamperów, palą się ogniska, ładne zapachy, są namioty, także no, to chyba tylko taki mit, że w Australii to od razu się zabija jakieś zwierzę, bo jak widzicie ludzie tutaj mnóstwo chodzą sobie nawet na bosaka. Ja się nie odważę na bosaka, no ale oni chodzą. Dobra, rozkładam namiot, a potem przejdę się po okolicy i zimno tutaj. Także dobrze, że jestem przyzwyczajony po nowozelandzkich temperaturach. Jestem w sumie dość wysoko, ponad 1000 metrów, a jutro startuję z 1300, więc na Bałtyku bym tak szybko nie zamykał tego namiotu, ale tutaj przyzorny, zawsze ubezpieczony. Chociaż z drugiej strony, wiecie co, jest tutaj taka rodzinka obok mnie z małymi dzieciakami, no i ten mały chłopiec sobie biega tutaj między tymi drzewami. No i tak biega i nagle przychodzi do taty i mówi: tatusiu, właśnie widziałem czarną wdowę. A tatuś: o, gdzie? No tam, tutaj jest. Aha, okej. Podeszli we dwóch, tak stanęli, wiecie, tak o. Popatrzyli. Okej. Just be careful. I poszli. Także trochę inaczej się tutaj patrzy na te wszystkie niebezpieczne zwierzęta niż w filmach dokumentalnych.
najniebezpieczniejsze zwierzęta świata. I w sumie miałem iść w górę, ale no niestety, jak widzicie, trochę się rozpadało. Jest w zasadzie taka trochę burza i no prognozy nie zapowiadają żadnych zmian, także najwidoczniej będę musiał tutaj zostać jeszcze jeden dzień. I to w sumie nie jest dobra wiadomość, bo no spanie w namiocie w takich warunkach to nie jest najlepszy pomysł. No, może nawet i bym przeżył, ale namiot by przemógł totalnie. A z racji, że jest wcześnie rano, no bo chciałem wstać i od razu pójść w góry, to tak sobie wymyśliłem, że może spróbuję pochodzić po hotelach i popytać, czy no jakby nie potrzebują jakiejś pomocy, jakiegoś sprzątacza na jeden dzień, czy coś takiego. Bo najtańszy hotel, w zasadzie taki, wiecie, hostel zaczyna się od $35, co jest równowartością mojego dziennego budżetu. Także, no niby mógłbym, ale może nie będę musiał, zobaczymy. No i niestety kolejna zła wiadomość. Wczoraj, korzystając z publicznej toalety w Kumie, zaraz przed wyjazdem, no sobie zapomniałem zabrać nerki. Mówię o tej torebce, nerce. No i aktualny bilans strat to utrata powerbanka, 2 baterii do aparatu, zaślepki do obiektywu, co w sumie no myślę, że przeżyję. Paru kabelków, to też nie problem. Słuchawek, no i samej nerki. Także no niestety nie będę mógł za dużo teraz nagrywać ani korzystać z telefonu, no ale no mam nadzieję, że zamówię coś na eBayu i jak dojadę do Melbourne, to będę mógł to odebrać od kolegi. Oczywiście próbowałem szukać, dzwoniłem do biura turystycznego, w którym wczoraj byłem, na policję, po różnych tam większych miejscach, które znajdują się w okolicy tego kibelka. No niestety nikt niczego nie znalazł, nikt żaden, no po prostu nie ma. Mam jeszcze czekać na telefon od policji, ale no już trochę poczekałem, bo jest 12, a zacząłem tą akcję około 9:30, więc raczej nie nastawiałbym się, że coś będzie. Z racji, że pada i nie chcę zamoczyć aparatu, plus no nie mam baterii, jak już wiecie, i przez najbliższe parę dni nie będę miał, to uciekam szukać jakiegoś miejsca, żeby się dzisiaj przenocować. Ponoć ma być jutro lepiej, ale jeśli nie będzie, no to będę musiał niestety zrezygnować z wejścia na górę Kościuszki, co w sumie będzie mnie trochę bolało. Na pewno bardziej niż utrata tych paru gadżetów. Więc wszedłem do hotelu, który w sumie miał najtańszą ofertę na bookingu, tam za $35 był nocleg. Zadzwoniłem na recepcję, bo na recepcji nikogo nie było. Gość z recepcji jest też odpowiedzialny za sprzątanie, zmywanie i pewnie gotowanie. No i wytłumaczyłem swoją sytuację, że jestem trochę biednym backpackersem i że z przyjemnością bym pomógł w jakimś sprzątaniu i tak dalej, ale no nie stać mnie za bardzo na nocleg. Że $35 to mój dzienny budżet. No i tak po chwili rozmowy wyszło, że no jestem w stanie zapłacić trochę i jednocześnie trochę pomóc. No jest takie 50-50. Płacę $20, co w sumie jest ok na ten dzienny budżet. I w zamian za to zniżkę będę musiał odkurzyć w swoim pokoju.
Koje wyczyszczone, Tomek wykąpany. No i odpoczywam już dzisiaj. Nie mam nic więcej do roboty, a jest dopiero 15. Także rzadko kiedy zdarzają się takie rzeczy tutaj w podróży, ale to dobrze. Poza tym jest nawet nadzieja na to, że jutro wejdę na górę Kościuszki, bo po pierwsze przestało padać, a po drugie gdzieś tam się nawet słońce przebija i prognozy mówią, że no coś tam ma być lepiej. Także liczę na to. A teraz nadrabiam od zaległości, może sobie obejrzę jakiś film, bo to już tak dawno nie widziałem filmu żadnego.